Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i nie mogę się doczekać, żeby ten dzisiejszy film i to, co dla Was przygotowałam, pokazać, bo dla mnie osobiście było to ekscytujące. Otóż komponowałam własny zapach i o tym dzisiaj zapraszam. Od bardzo dawna się z tym noszę i tak naprawdę troszeczkę dzięki YouTube'owi w ogóle tym tematem zaczęłam się interesować i poszukiwać takich miejsc, gdzie taki zapach skomponować przy pomocy oczywiście profesjonalistów mogę, bo nie ukrywajmy, nie jest to prosta sprawa i pewne rzeczy, pewne zasady komponowania zapachów trzeba znać. Natomiast przyszłam zdecydowanie na to spotkanie przygotowana. Miałam już wcześniej zakupiony voucher i wszystko Wam powiem. Powiem Wam też o miejscu, gdzie to robiłam, ale to na koniec. I słuchajcie, zostańcie ze mną do końca, bo myślę, że to, o czym na końcu zechcę Wam powiedzieć, wyrwie Was z butów, a przynajmniej mam taką nadzieję. Także nie widzicie samego wstępu, nagrywałam oczywiście ten proces, nie widzicie samego wstępu, kiedy mówię, jakie nuty chcę, żeby w tym zapachu były, dlatego, że zanim ja włączyłam wszystko, poinstalowałam tam, to ta pani już mnie zapytała, już chciała zaczynać, też nie pozwoliła nagrywać siebie, więc po prostu głównie widzicie mnie i rozmowę z nią też słyszycie, ale no nie pozwoliła mi, żebym jej wizerunek udostępniała, w związku z tym nie nagrywałam. Powiem Wam na wstępie tylko, że ja chciałam strasznie mocne perfumy, ponieważ tak naprawdę wybrałam to, co kocham. Troszeczkę poszłam w stronę po prostu Initio Narcotic Delight, które jest tym, czego poszukuję, jeżeli chodzi o tytoń, jeżeli chodzi o właśnie jakieś alkoholowe sprawy, o jakieś owocowe inspiracje, o słodycz, ale taką przełamaną, o coś takiego bardzo mocnego. Tak kojarzy mi się ten zapach i to chciałam też skomponować, może nie odzwierciedlając jednak, żeby to była moja kompozycja, ale poprosiłam o kompozycję mocną i powiedziałam, że chcę, żeby był tytoń, właśnie rum. Rumu nie miała, powiedziała, że ma bourbon. Zresztą zobaczycie, co mi tam pokazuje, ja będę wąchała ale przynosiła mi różne propozycje i ja wybierałam tak naprawdę to, co mi najbardziej pasuje. Więc chciałam tytoń, chciałam, żeby właśnie była też malina, żeby był rum, coś alkoholowego i żeby była wanilia. I na tych się skupiałam. Ona tak naprawdę zaproponowała mi dodatkowo jeszcze dwie nuty, które bardzo świetnie, że zaproponowała, bo myślę, że totalnie zmieniły ten zapach. I oprócz tego jeszcze Wam powiem, że to było niezwykłe wąchanie samych składników, dlatego że ja nawet nie wiedziałam, jak one tak naprawdę pachną, ale często te nuty czuję w perfumach i nie nazwałabym ich tak, jak one się tam nazywały. Ale zapraszam Was na tę część, kiedy ten zapach komponowałam, a później z powrotem pokażę Wam już, jak mam to zapakowane i tak dalej. No i będzie ta ciekawostka dla Was, to co ma Was wyrwać z butów. Także zapraszam. Kochamy same korki, bardzo proszę. Dobrze. Super, mocna. Głęboka taka jest, ciężka na linia. O, tobacco jest super, jest słodkie. No, te słodkie będzie pasowało. Fajnie. Bourbon fajniejszy od whisky. Dobrze. O Jezu, to jest piękne. To jest piękne, do bourbonu zrobimy rum.
No i piękna Pięknie. wędka. Jakiś może pieprz, żeby wzmocnić? Możemy, coś I- przyprawowego, super. Fajne by było. Mhm. Dobra. 2 pieprze proponuję, czarny lub i różowy. One się tak dobrze ze sobą O łączą. Jezu. O nie, czarne. O, no pewnie. I mamy bardzo piękny cynamon. No, Ekstra. Mhm. Jazda, wszystko mam. to Faktycznie robimy. jesteś bardzo konsekwentna. Bo ja się interesuję i mam bardzo dużo i ja już mniej więcej wiem, co A, chcę. no i super. Bo już jestem trochę znudzona. Rozumiem właśnie, postaramy się przychodzić na ratunek tym osobom znudzonym. No właśnie. Rozumiemy, wiemy jak to jest. No to super, dobra. Zrobię małą próbkę, Dobrze. położę na rączkach, Dobrze. poproszę cię o powąchanie tutaj i na zewnątrz, żeby poza tymi Mhm. naszymi oparami, co tutaj je czuć, No jasne. się dowiedzieć jak to pachnie. Po prostu zobaczymy z będziemy. Dobra. Mogę zaprosić najwcześniej na 13:15. Ja się nie spodziewałam, że tu jest ruch taki. Mamy bardzo dużo codziennie, dlatego już mamy 2 lokalizacje na jednej ulicy. No i właśnie. wciąż, ile by mnie ta wymiana nie rekrutowała, to po prostu Tak? tak. Musimy coraz po prostu kolejne punkty otwierać, powiększać kulą śniegową. No, większość to jest super, oczywiście to nie problem. I tam było napisane, żeby nie przychodzić w weekend i tak myślę, naprawdę to jest aż tak? Ale jak zobaczyłam, że dzisiaj, myślałam, że dzisiaj po prostu wejdę i od razu. Jak zobaczyłam, że nie, to myślę, to już jest naprawdę. W sobotę jesteśmy już krócej otwarci do 16. No tak. I to taka specyfika Mokotowskiej, tutaj wszystko o 16 się zamyka i już, więc się z tym nie kłócimy. Więc po prostu zdarza się, że od 12 i 13 już mamy koniec miejsc na resztę. Aha. W dwóch miejscach, w 2 punktach, czyli 6 perfumierzy pracuje non-stop i po prostu... No właśnie, wszyscy myślałam tak- też, że może to się umawia na godzinę, ale tam było, żeby się nie umawiać, Tak, tylko umawiamy przyjść. się dlatego, że nie wiemy komu to ile czasu zajmie, po prostu. Okej. Każdemu chcemy poświęcić tyle, ile potrzebuje, tylko tak szacujemy, No tak, to jest kiedy, prawda. jaki jest czas oczekiwania, ale nie chcemy nikogo wiesz, po pół godziny wbijania. No tak, to prawda. Chcemy, żeby to było miłe i Bo nie ktoś pod jest presją. konkretna, ktoś po omacku totalnie, tak? Dokładnie tak. Błądzi i nie wie, czego chce. Dokładnie tak. Jak myślę, że sama wiesz lepiej z zapachami intuicyjnie i szybko i właśnie przede wszystkim wiedzieć, co się lubi, no bo tak to można się po prostu przewąchać. No tak, dokładnie. I też to nic nie da, bo się nie zrobi tego, co się chciało. Dokładnie. A tą recepturę też dostaję, czy nie? Tak? Tak? I będę mogła przyjść i za każdym razem już swój zapach zrobić. Dokładnie. My Rozumiem. zapisujemy, też poproszę Cię zaraz o wymyślenie nazwy dla swojego zapachu. Aha, I okej. będziesz miała swoją, że tak powiem, teczkę u nas. Aha, rozumiem. Tak, oczywiście, żeby móc sobie wracać, bo identycznie. Super. Wszystkie składniki są syntetycznie wykonywane, prawda? Nie wszystkie, na przykład wanilię masz naturalną. A, okej. Wanilię mamy naturalną, tytoń mamy naturalny, tylko wyczyszczony z nikotyny chemicznie, żeby się od niej nie uzależnić przypadkiem, roznosząc na skórze, a resztę w tym przypadku syntetyczną. To, co możemy jeszcze, co się da, to mamy naturalnie. I to sami tworzycie te składniki, czy to się kupuje? Kupuje, Bierzemy prawda? z destylatorni z Gras na południu Francji. Atelier des Arts jest z Grasa. Tak. Dokładnie. Wszystkie najlepsze, że europejskie.
niebieskie barwy. Róża najpiękniejsza z grasy. Dokładnie. Łapkę poproszę, położymy. No i oczywiście chwilę trzeba poczekać, żeby alkoholem się nie inflamować. Powąchaj, wyskocz na powietrze, powąchaj jeszcze raz. Więcej pytań, Bo mocniej czuję malinę niż tytoń, a zależy mi na tytoniu jak najbardziej. Druga łapka. Oczywiście malinkę mamy w kącie głowy, także ona sobie pierwsza Wali. Tak. One to się później zmieni. No właśnie, więc Osłabnie. powinnam też poczekać. To No. tak, także spokojnie, parę minutek sobie może poczekać, pooddychać, O. ale dobrze jest. No, jest zdecydowanie. Fajnie. Czy coś jeszcze chciałabyś zmieniać? Nie. tutaj? Chyba jest okej. Fajnie jest. Myślę, że będzie spoko. Jest mocno. Jest. Jest wyraźnie wyczuwalne wszystkie te myśli, na których Ci zależało, myślę. Tak. Ja mam ochotę jeszcze Ci zaproponować jedną rzecz. No. Jeśli się spodoba, to dodamy, jak to No. możemy zamykać. Ale jak już coś siedzimy, to czemu nie? O, tak tyle. Proszę. One do takiej soczystości tej malinicy. No, to jest niezłe. Jakie to piękne. Piękne są doktory. No dobrze. Przyjemnością. Ryzykujmy. Ryzykujemy. Znaczy, nie do końca, bo jak dodam i powiem, że jest gorzej, to wracamy do poprzedniej wersji. Okej. Nie ma problemu, bo to robimy te małe próbeczki, żeby móc, żeby nic nie było takie wiążące. No, ale tam mi się podoba. To jest super już. Ekstra. Parę kropelek wystarczyło moim zdaniem. Teraz to jest po prostu Wisienka, co? idealnie. Pięknie. I w ogóle nie są męskie. I takie? Uniseksy. Męskie. Absolutnie uniseksy, oczywiście, że tak. Uniseksy. Super. To A muszę nazwę wynosić, tak? wymyślę i ja zrobię dla Ciebie 30 w tym czasie. To spokojnie. Pamiętaj, że Ty będziesz na nią patrzyła. No właśnie, więc musi być jakaś taka... Osobiste i przyjemne, po prostu dobrze się kojarzące. To jest najważniejsze. Dobra. Dobra, już mamy. No to pięknie. To zapisz mi proszę tutaj nazwę razem ze swoim imieniem i nazwiskiem. Proszę Cię bardzo. Dziękuję bardzo. No zdecydowanie lepiej. Ojej. No. To tak tyle cudnie zadziałało, bo one tak połączyły to, tak No, skleiły, ten nie? daktyl Tą jest malinkę. tytoniowy teraz, Tak. ale tak mocniej niż ta raspberry. Dokładnie. No, dobre to jest. W żaden sposób chemiczny tych składników nie stabilizujemy ani nie utrwalamy. W związku z czym one się jeszcze przez następne 10 do 14 Ja wiem, dni macerują. Dokładnie. Wolę uprzedzić, żeby nie byli Wiem. I ja przechowuję bez słońca, więc... No, także jeszcze się pogłębią, jeszcze tytoń będzie jeszcze bardziej na pierwszym planie. Zapach dostajecie w takim pudełeczku i ona na bieżąco drukuje ten napis. Ja swój zapach nazwałam Sweet Tobacco.
I ja wzięłam 30 ml, bo dla mnie to jest w zupełności wystarczające. Tak jak też tam słyszeliście, zapach musi się zmacerować, to jest normalna rzecz. I a propos takich waszych czasami wątpliwości, że odkupujecie perfumy, które znacie i które kochacie, ale niczym wam nie pachną, w sensie, że naprawdę nie wyczuwacie, a w ogóle po psiknięciu zaraz go nie czujecie. Dajcie mu miesiąc, dlatego, że kiedyś było tak, że perfumy wychodziły już z produkcji dopiero po właśnie maceracji, a teraz względem tego, jakie potrafi być zapotrzebowanie, perfumy od producentów potrafią wyjść na rynek od razu i one są nie przegryzły się. W związku z tym polecam nie poddawać się i nie jechać totalnie po tym zapachu, że nie wiem, że już nowy wypust to tragedia, tylko dać im ten miesiąc i gwarantuję wam, bo ja zauważyłam to z wieloma moimi zapachami, że po prostu jest potrzebny dla nich czas i one naprawdę potrafią być potężne i takie jak dawniej, ale potrzebują tego czasu, bo producenci bardzo szybko, ponieważ jest popyt, wpuszczają na rynek. I tak też jest z tym zapachem, więc ten zapach musi mi się miesiąc przegryźć, ale ja go mam na nadgarstku, bo ja przychodzę do Was, wróciłam do domu i po prostu już Wam wszystko mówię. I teraz tak, ona mi tam zaproponowała daktyle, zaproponowała mi czarny pieprz różowy, dała do powąchania mnie, no to czarny jest petardą, ten różowy dla mnie trochę za słaby. Dała mi do powąchania daktyle od siebie i te daktyle to jest coś naprawdę świetnego. Taka słodycz, ale nie za bardzo jednak. I daktyli nie ma Vinicio, ale ten wydźwięk taki bardziej daktylowy właśnie teraz już wiem, że Vinicio występuje. Natomiast bardzo wiele się pokrywa z Vinicio i to trochę tak nie było do końca celowe, bo tak naprawdę to, co się pokrywa, to dopiero później zweryfikowałam, ale wiedziałam, że jest tytoń w Vinicio, tylko ja sobie wybrałam, wiecie, malinę, bo kocham malinę, bo kocham Angel nową, więc uwielbiam ten owoc. I powiem Wam szczerze, że ten daktyl naprawdę to zmienił, dlatego, że jak wącham te wcześniejsze kompozycje, to jest w ogóle coś pięknego. Strasznie mi się to spodobało. Tylko że to jest takie bardziej idące w stronę damską i takie, ktoś może powiedzieć wykwintniejsze, bo takie bardziej eleganckie i delikatne. A ten daktyl dał taką moc, słuchajcie, temu zapachowi, zrobił taką przemianę tego zapachu, że to jest dokładnie to, co chciałam, coś mocnego, konkretnego. Jest to zapach uniseksowy według mnie, absolutnie nie skręcający w męską czy w damską stronę, totalnie każdy może go nosić. On jest naprawdę cudowny. Bardzo się cieszę, że mam swój zapach, też jak słyszeliście, mam nadzieję, tam na nagraniu. Moje dane już tam zostają, mam swoją kartkę z proporcjami, żebym mogła odtworzyć ten zapach zawsze, kiedy będę miała ochotę. Oraz mogę po prostu przyjść i stworzyć kolejny i może on być jeszcze lepszy i też będę mogła go odtwarzać. Więc to jest po prostu fenomenalne. To jest przednia zabawa, bo jeżeli nie macie nic skonkretyzowanego, to też one Wam pomogą, ale też możecie doświadczyć, jak składniki potrafią pachnieć. Też zadawałam jej kilka pytań po to, żebyście Wy mieli jakiś ogląd, jak to w ogóle, skąd, co i dlaczego. I co? To przyszło też w takim pudełeczku, nie wiem, czy ja Wam pokazałam. Pokazałam, tutaj jest po prostu zapach. A co mam Wam do opowiedzenia? No to już Wam mówię. Możecie taki voucher na wykonanie własnego zapachu właśnie w MO61 Perfume Lab otrzymać ode mnie. Co musicie zrobić? Do końca kwietnia zamieszczać swój pomysł na zapach, możecie go ilustrować, czyli możecie wklejać jakiś kolaż zdjęć,
jak widzicie ten swój zapach. Możecie wypisywać nuty, co chcielibyście, żeby się w tym zapachu znalazło. Natomiast musicie to robić na Instagramie. I teraz, jeżeli ktoś nie ma Instagrama, możecie użyć czyjegoś, ktoś może ze znajomych, mąż, syn, córka, może mają Instagrama, możecie na ich Instagramie, nie każę Wam od razu zakładać, ale generalnie wymóg jest Instagram. W relacji na Instagramie, w storieskach, ten cały swój pomysł udostępniacie, hashtagując, oznaczając mnie za każdym razem w tej relacji. Ja to sobie wszystko ściągam i w pierwszym filmie maja, czyli w filmie, w którym wybieram zapachy na maj, ogłoszę zwycięzcę. I mało tego, że dostanie ta osoba voucher na wykonanie własnych perfum. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to jest w innych miastach. Natomiast ja Was zapraszam do Warszawy na wykonanie tego swojego zapachu, ponieważ oprócz tego, że otrzymacie ten voucher na wykonanie zapachu, to spotkacie się też ze mną. Ja pójdę z Wami na wykonywanie tego, komponowanie tego własnego zapachu. Spotkamy się, umówimy się na konkretny dzień, na konkretną godzinę i ja Wam przy tym procesie będę towarzyszyła. Spotkamy się, może pójdziemy też na kawę. To jest generalnie od 11 do 22 otwarte, więc można przyjechać. Jeżeli nie chcecie brać dnia wolnego, nie zalecam, żeby to robić w sobotę, dlatego że w sobotę tam są tłumy i zresztą z mojej konwersacji z tą panią też wiecie, ja też musiałam czekać, a byłam w poniedziałek i też musiałam czekać i za mną też już była kolejka osoby, które czekały na swoją kolej, więc tam jest ruch cały czas, tak też pani powiedziała, że mają otworzyli kolejny punkt, bo tego jest tyle. Więc zalecam jednak, żeby to było w tygodniu. Jeżeli nie możecie pozwolić sobie na urlop, to po prostu może przyjedźcie właśnie na te godziny wieczorne. To wszystko od Was zależy. Fakt jest taki, że gra warta świeczki. Jakie jeszcze raz przypominam, macie zadanie? Albo kolażem zdjęć, albo wypisywaniem nut, albo opisem, jaki chcecie wydźwięk zapachu, o czym marzycie, co kochacie, może jakie nuty kochacie. Zróbcie to po swojemu. W każdym razie udostępnijcie to w storieskach, oznaczając mnie, bo ja muszę się o tym dowiedzieć i muszę to sobie ściągnąć, żeby później decydować, co największe wrażenie na mnie zrobiło. Voucher będzie na 30 ml plus spotkanie ze mną i być może kawa, jak nam się uda i czas na to pozwoli. Także zapraszam Was, bo myślę, że to będzie przede wszystkim też bardzo fajne przeżycie. Ja gwarantuję, że to jest coś niesamowitego, móc też powąchać składniki. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i zapraszam na kolejne moje filmy. Do zobaczenia, kochani. Pa!